Kocham Cię, proszę pozwól mi umrzeć. To są takie słowa, które każdy złomiarz doskonale zna, bo w pewnym momencie już masz dość jeżdżenia złomem i chciałbyś jeździć czymś, co zawsze dojeżdża, nigdy się nie psuje i nie ma z tym problemów. Niestety ze złomami tak nie jest. Mówimy złomy, ale to też jest piękny, zabytkowy pojazd. Od momentu złożenia motocykla minęły już 3 miesiące. W dzisiejszym odcinku zobaczycie podsumowanie tego, co działo się przez ostatnie 3 miesiące, ponieważ nie mogę zostawić projektu Polskiej CZ bez takiego odcinka całkowicie podsumowującego. Niestety, ale materiału z składania nie będę udostępniał, ponieważ nie wygląda to tak, jak do końca bym chciał, żeby to wyglądało. Brakuje mi trochę też miejsca, warsztatu, w którym mógłbym to wszystko profesjonalnie poskładać, mieć czas, warunki, miejsce i tak dalej, ale to nie w tym odcinku, nie chcę opowiadać. Jeśli ktoś jest z okolic Krakowa, ma taki garaż, warsztat, który chciałby gdzieś udostępnić, podzielić się, to możecie dawać znać. Ale to było dawno. Pierwszy motozlot w Skale. Chciałem bardzo na niego pojechać, niestety, ale było wtedy tak okrutnie zimno, że już w zasadzie byłem spakowany i gotowy, żeby nie pojechać. Na szczęście pojawił się znajomy z samochodem, akurat wracał skądś i mnie podwiózł. Tam zawieźliśmy CZ na busiku, bo inaczej nie dałoby się dojechać, bo było tak okrutnie zimno. Ale warto było, ponieważ dostałem wyróżnienie za najlepszą renowację. CZ została po raz pierwszy doceniona, dostałem statuetkę. Bo to bardzo fajny zlocik, bardzo chciałbym kiedyś zorganizować podobny. Może są osoby tutaj z okolic Krakowa i udałoby się nam gdzieś zebrać, spotkać gdzieś wspólnie, stanąć, pogadać, zrobić jakiś materiał, tyknąć fotki, powymieniać się doświadczeniami. Dla wszystkich, którzy oglądali odcinki składania Polskiej CZ, doskonale wiedzą, że pierwszy i najważniejszy problem to był brak ładowania. Łapcie tutaj materiał, który u pana Maxa sfilmowaliśmy i pokazaliśmy, jak rozwiązać problem. W zasadzie dość okazał się prosty, ale zobaczcie to w krótkim teraz materiale. Okazało się, że jednak instalacja była źle podłączona, jeden przewód się tutaj nie zgadzał i stąd nie było ładowania. Ładowanie jest odzyskane. Natomiast problem na chwilę obecną tkwi w regulatorze, który jest mechaniczny i niestety nawet przy ustawieniach fabrycznych wszystkich przerw tutaj, które powinny być, nie będziemy mówili parametrów, bo one są w książce, możecie sobie sprawdzić. Niestety ładowanie jest zbyt wysokie, nie da się tego w żaden sposób wyregulować, więc decyzja padła na to, aby kupić regulator elektroniczny. Na Foriawa jest kilka regulatorów, weźmiemy ten 100-watowy. Ważne jest to, żeby masa była na obudowie. Dzisiaj już testy trwały tyle, że wszystko jest cieplutkie i skończyło nam się nawet paliwo, więc na następny raz już przyjadę z regulatorem elektronicznym, który mamy nadzieję, że będzie działał. Część druga, bo jak na jednym razie się nie udało. Zobaczcie kilka przebitek z niesamowicie klimatycznego miejsca i warsztatu u pana Maxa. Dzień drugi. CZ ma już pełny bak. Zatankowaliśmy, zrobiliśmy pierwsze 2 próby, ładowanie mamy. To jest sprawca całego zamieszania. Ten nowy regulator jest w takiej dużo mniejszej obudowie i z tyłu jest zalany jakimś klejem, jakąś żywicą. Generalnie zamocowaliśmy, motocykl był odpalony co najmniej 10 minut i ten regulator się nie nagrzał, więc powinno być ok. Ale zamocujemy go w takim miejscu, żeby miał jakieś dodatkowe chłodzenie przez powietrze, które gdzieś tam przelatuje pomiędzy silnikiem a błotnikiem. Wentylator, regulator, prądzik. Dajemy zapłon i kopiemy. Jeszcze raz. Dajmy trochę paliwa. Bez świateł.
gazem. Na wolnych obrotach z włączoną przednią lampą. A jak wyłączymy lampę? Oficjalnie CZ ma ładowanie, misja zakończona sukcesem. Możemy jutro jechać na otwarcie Dominikowa. Nie Dominikowa, oczywiście, tylko na otwarcie sezonu Grupa Południe, tak to się bodajże nazywa. To jest na Pasterniku. Niestety, ale pojechaliśmy tam i było tak głośno, bo jakieś konkursy, głośnego wydechu i tak dalej. No średnio. Nie mój klimat po prostu, tak? Więc pojechaliśmy sobie gdzieś z Żanet na przejażdżkę. Tutaj jest kilka zdjęć z tego wyjazdu. Oczywiście delektowaliśmy się chwilą jeżdżenia. Mniej robiliśmy materiałów wideo niż zwykle i zdjęć. Dzień by był piękny, ale na koniec oczywiście polska CZ się popsuła. Skończyliśmy jeździć, zatrzymaliśmy się na 3 maja, tak żeby się pożegnać, rozjechać i każdy w swoją stronę. No ale niestety polska CZ już w tym momencie nie chciała odpalić. Czemu? Dlaczego? Do tej pory tego nie wiem, ale ona ma taki problem, że jak już się chwilę nią pojeździ i się nagrzeje, to potem nie chce odpalić. Niby jest zalana, ale jak się kopie, to świeca jest sucha. I w czym tkwi problem? Jeszcze nie wiem, ale będzie na pewno jeszcze robione kilka serwisów, więc może dojdziemy do tego, co jest przyczyną. Czy się zawiesza pływak, czy jest problem z iglicą, czy jest coś źle wyregulowane. Nie wiem. Oczywiście finalnie odpaliła, dojechałem do domu, ale nie obeszłoby się bez pomocy chłopaka, który akurat przejeżdżał rowerem przez 3 maja, zatrzymał się, najpierw mnie obserwował, patrzył co się dzieje i po chwili podszedł i powiedział, że też ma takie motocykle i że na pewno tutaj trzeba świecę zmienić. Potem próbował kopnąć, potem nawet próbował mnie pchać na pych, żebym odpalił, aż w końcu się zmęczył. No i ja w jedną, w drugą stronę na 3 maja przepychałem ten motocykl, aż w końcu odpalił. I ten kolega pomógł mi przytrzymać na obrotach. Pozdrawiam go serdecznie, dziękuję. Jak będziesz oglądał ten materiał, to możesz się odezwać na Instagramie i może się gdzieś uda nam spotkać i pokażesz te motocykle, które masz swoje, bo wiem, że pamiętam, że opowiadałeś, że nie masz tego w Krakowie, tylko masz gdzieś poza Krakowem, ale poza Kraków też chętnie dojadę. W tym momencie CZ ma przebieg około 150 km, więc odbywa się pierwszy serwis w warsztacie u pana Tadzia z chłopakami. Na początek musimy uszczelnić głowicę, ponieważ z niej lekko podciekało. Tutaj zobaczycie sobie to wszystko na przebitkach. Oczywiście wykręciłem głowicę, kupiłem nową uszczelkę. Wszystko porządnie wyczyściłem i razem z panem Tadeuszem złożyliśmy. Oczywiście jak kręciłem, pan Tadeusz dokręcał. Tutaj widzicie też, że szpilki nie są równej długości, są różne, no ale nie przeszkadzało to jakoś specjalnie. Kolejną rzeczą, którą usprawniłem tego dnia, było poprawienie przewodów od instalacji elektrycznej, to znaczy kabelki, które szły od klaksonu, schowałem do peszla, tak aby do lampy wchodziły 2 koszulki i żeby żaden kabelek tam już nie wystawał. Taka estetyka, pewnie większość by to zostawiło, mi to po prostu przeszkadzało. Wymieniłem filtrek paliwa, ponieważ postanowiłem, że co około 200-300 km wypadałoby to zrobić, ponieważ bak nie był idealnie czysty. No jak się okazało, no w filterku jakieś tam zanieczyszczenia były. Kolejną rzeczą podczas pierwszego przeglądu było zamontowanie sprężyny, tak aby działała stopka prawidłowo. Stopka była przywiązana wcześniej na drucie, ale to nie powinno tak działać. Więc Irek ze Szczecina wysłał mi cały mechanizm razem ze sprężynką i tutaj jest jego sprężynka. Tymczasowo założyłem taką byle jaką stopkę, ze względu na to, że ta stopka, która powinna być, postanowiłem ją oczyścić i polakierować jeszcze raz ponownie, ponieważ nie wyglądała dobrze. Te wady odlewnicze, te ubytki, uszkodzenia gdzieś, które powstały tam przez wszystkie lata, po prostu szpeciły i postanowiłem wszystko
wyczyścić i przelakierować jeszcze raz, tak aby wyglądało po prostu idealnie. W dalszej części materiału zobaczycie. Motocykl miał też uszkodzoną osłonę łańcucha, bo się gdzieś tam o coś obił i tak dalej, więc udało mi się kupić na OLX-ie za 5 dyszek ładną osłonę. Oczywiście na wstępie ją wypiaskowałem i zawiozłem do pana Włodka, żeby ją polakierował. Tutaj widzicie, w jakim jest stanie, że jest dość ładna. Wystarczyło tylko fragmentowo ją podklepać, bo tutaj miała takie minimalne zagięcie, ale to chyba było widać. Kolejny serwis, kolejna bolączka CZ. Musiałem ponownie zdemontować wydech, ponieważ z niego podciekało. Więc demontaż wydechu polega na rozkręceniu wszystkiego. Tutaj musiałem uszczelnić to klejem, tak aby nie podciekało. Tutaj w tym miejscu również musiałem uszczelnić klejem ze względu na to, że tam uszczelka była taka dedykowana, ale ona w ogóle nie pasowała i nic nie robiła, więc tylko klej. Ale okazało się, że moja praca jest na darmo, ponieważ jak widzicie, wydech fabrycznie był dziurawy. To znaczy ktoś tutaj nie dospawał i w tym miejscu podciekało. Nie podciekało z łączenia, tylko była ewidentna dziura w wydechu. Na szczęście sklep, oczywiście bardzo porządny, w którym to kupowałem, uznał oczywiście reklamację i przysłał mi nowy wydech na podmiankę, tak abym mógł zamontować wydech. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jakiej to jest firmy wydech. Tutaj jest uszczelka, która jest w zestawie. Jak widzicie, ona jest za duża i montując ją w ten sposób to nic nie daje, więc to jest niedobre niestety rozwiązanie. Tutaj macie przebitki kleju, którego używałem. Powiedzcie, czy to dobrze zrobione, czy tak powinno być, bo ja też robię to metodą prób i błędów i na chwilę obecną to się sprawuje. Ten silikon odporny na temperaturę śmierci tak octowo, ale pełni swoje właściwości, bo jak tutaj widzicie na kolanku, nic nie podcieka. Troszeczkę go wystaje, on trochę zmienił kolor, ale dobrze to izoluje, dobrze uszczelnia. Kolejny event, kolejne wydarzenie, śniadanie i gablota w dworze w Tomaszowicach. Tak oto prezentowała się pięknie, naprawdę pięknie się prezentowała w tej scenerii polska CZ. Tutaj fotograf też uchwycił mnie jadącego. Tutaj moje zdjęcie już z iPhone'a. Na kanale Szafran Inwestycje też jest kilka przebitek i mój krótki wywiadzik i naprawa też szybka, więc możecie sobie zobaczyć. I tutaj niespodziewanka, ponieważ polska CZ w trakcie jazdy zgasła. Musiałem ją podepchać pod sklep do Waldka i pod sklepem u Waldka jakiś pan bardzo się zafascynował CZ-tą i przechodził na tyle blisko, bo chciał użyć kopniaka, żeby mi pomóc w odpalaniu, że zahaczył o rejestrację i ją ułamał, więc musiałem wymienić ramkę. Tutaj foteczka z cruisingu do pizzerii w niedzielę, 2 osoby, no to też daje radę, 2 osoby, żeby jechać. Kolejne wydarzenie, krakowskie klasyki nocą, jak inauguracja, nie pamiętam już, czy to były pierwsze czy drugie klasyki, no ale pojawiliśmy się tam. W tym sezonie coś słabo z czasem i na tych klasykach krakowskich byłem 2 albo 3 razy i zawsze bez kamery, zawsze gdzieś tak na szybko. Chciałbym zrobić jakiś materiał w tym roku, może by się udało. W tym odcinku będzie dużo serwisów. Tutaj kolejny przy 381 km na liczniku. Trzeba było zdemontować licznik i zawieźć ponownie do pana Zbigniewa ze względu na to, że po pierwszym umyciu CZ-y niestety, ale się zalał i zaparował ten licznik, więc pan Zbigniew musiał go rozebrać ponownie i uszczelnić. Pana Zbigniewa spotkałem na klasykach, więc idealnie się zgadało i zawiozłem mu to jakoś, nie wiem, na drugi, na trzeci dzień po klasykach. Tutaj też widzicie, w jaki sposób została ułamana rameczka na rejestrację. Musiałem ją niestety, ale też wymienić na nową. Ta ramka w ogóle i rejestracja jest taka duża i ona straszne drgania przynosi. Też nie mam jeszcze pomysłu, w jaki sposób można by to było zrobić. Jedna opcja to zakręcić rejestrację bez ramki, jakoś na sztywno, ale to też nie będzie dobre. Ten motocykl przynosi bardzo dużo wibracji i ono trzeszczy po prostu ta ramka. Kolejna impreza to pod zespołem szkół mechanicznych w Krakowie było jakieś wydarzenie, event, gdzie były jakieś samochody uczniów, motocykle. Kuzyn tam był swoim Fiatem, więc też się pojawiłem. Przyjechał znajomy. Też popatrzcie, jaką mam fajną ramkę na rejestrację. Jeśli ktoś by z Was chciał ramkę, to się odzywajcie. Kolejny szybki serwis, czyli pierwsze zapraweczki na polskiej CZ-cie, ponieważ zostało troszeczkę farby, więc pan Włodek dał mi trochę czarnego, trochę żółtego, no i pędzelkiem takie mikrozapraweczki tutaj porobiłem.